Dzień dobry, witamy Państwa serdecznie na konferencji prasowej z udziałem żywej legendy NHL. Jeden z najlepszych hokeistów, jeśli nie najlepszy hokeista na świecie, Jaromir Jagr jest z nami. Brawo! Szanowni Państwo, jesteśmy tutaj ze względu na kilka specjalnych okoliczności. Pierwsza, o której być może wielu z Was nie wie, to pierwsza rocznica spółki Isotra Polska, czyli sponsora Jaromira Jagra oraz klubu Skladna, z którym Isotra współpracuje. Dzisiaj w gronie partnerów biznesowych, klientów celebrujemy pierwszą rocznicę istnienia polskiej spółki Isotra, która ma swoją siedzibę w Żorach. Ale tak nam się to wszystko udało połączyć, że dzisiaj także jesteśmy świadkami pierwszego meczu finałowego Polskiej Ligi Hokeja, w którym GKS Katowice zmierzy się z Unią Oświęcim, to już za mniej więcej 3 godziny, na lodowisku niedaleko stąd. Także nie ukrywamy, że cieszymy się z Państwa obecności, cieszymy się, że tu jesteśmy, bo jak planowaliśmy wszystko 3 miesiące temu, to było tam bardzo dużo zmiennych. Ale dzisiaj jesteśmy tutaj, tak jak ogłosiliśmy 1 kwietnia, tą wiadomość to nie był prima aprilisowy joke, także jest nam bardzo miło Was wszystkich tutaj gościć. Kilka informacji organizacyjnych. Ja nazywam się Wojciech Jankowski, jestem dyrektorem marketingu w firmie NICE, która w tym sezonie sponsoruje klub GKS Katowice razem z naszym partnerem handlowym firmą Pruską z Jaworzna. Na podstawie naszych wspólnych relacji z firmą Isotra, dla której dostarczamy nasze rozwiązania z zakresu automatyzacji żaluzji, wpadliśmy na ten pewien pomysł, żeby zaprosić Jaromira Jagra do Polski. Przez mniej więcej pół godziny chciałbym porozmawiać z Jaromirem na temat sytuacji hokeja, na temat jego kariery. Później przygotowaliśmy specjalną niespodziankę także dla Jaromira, a później będzie czas na pytania z sali, na pytania od Was, także myślę, że każdy będzie miał okazję to pytanie zadać. Musimy zakończyć naszą konferencję do godziny 16, tak żebyśmy zdążyli się ogarnąć i żebyśmy wszyscy zdążyli przejechać na mecz. Konferencja będzie prowadzona w języku angielskim, będzie robione także tłumaczenie na język polski. So, hello Jaromir. It's a quite busy day for you today. We are just after the meeting with Isotra customers. Now another point of our agenda, the press conference. It's a great honor for me to welcome you here. When you sent to us this week the video in which you explained that on Sunday you are going to be in Katowice, you said that you are the first time in Poland. Is it true? Yes, it is true. Longest I remember, it's the first time for me in Poland. I never really had a chance to travel anywhere in the world. When I was a kid, our family was the farmers, so we couldn't live or have a vacation. And when I was 18 years old, I went to US, so I never really had a chance to go many countries, and Poland wasn't, I was some countries, but Poland wasn't one of them. Także widzicie, faktycznie to jest potwierdzenie. Jaromir Jagr jest pierwszy raz dzisiaj w Polsce, mimo tego, że mieszka obecnie w Pradze, która nie jest przecież tak daleko zlokalizowana od naszej granicy, ale wyjechał z Czeskiej Republiki wtedy, kiedy miał 18 lat i nie miał okazji odwiedzać tych krajów sąsiadujących, także nigdy człowiek nie jest za stary na to, żeby podróżować i faktycznie Jaromir jest po raz pierwszy w Polsce. Kiedy Jaromir przesłał to specjalne wideo zapowiadające swoją wizytę tutaj w Katowicach, była data 1 kwietnia, więc wszyscy myśleli, że to chyba musi być prima aprilis, bo przecież Leo Messi też zrobił taki dowcip, że odwiedzi nagle Warszawę, a tutaj to jednak nie prima aprilis. So, we announce your arrival to Katowice on April the 1st, which in Poland is called Prima Aprilis. So the day when you are making jobs. I think it's everywhere. I think it's everywhere in Czech too. So the same is in Czech. Yes. So you have to be aware. In the US also. So yeah. So when we posted some your video on Facebook,
Then 100 comments, first top 100 comments were, please check what is the date in the calendar. Okay. Szanowni Państwo, to jest Jaromir Jagr we własnej osobie, to nie jest joke. Chciałbym porozmawiać troszeczkę z Jaromirem na temat jego kariery, na temat tego, jak postrzega on hokej obecnie ze swojej perspektywy. We are here because of your cooperation with Isotra company. Isotra is one of the biggest manufacturer of sun protection system in the world. Can you explain just to the media how you started your cooperation with Isotra? Well, you know, as everybody knows, to do sports and here in Europe, or especially hockey, it's tough to find the money, and especially in Czech Republic, you need the support from the sponsors, from the countries. I'm very happy and glad we met with Eric and Bob, the owners of Isotra, and we make a discussion about sponsoring our team, and they were all for it. And last 3 years, they're a sponsor of our club, and I'm very happy about it. Tak więc Jaromir jest obecnie właścicielem klubu Skladna i doskonale wszyscy orientują się, że dzisiejszy sport nie jest możliwy tylko wtedy, kiedy udaje się sprzedawać bilety, potrzebni są sponsorzy. Jaromir spotkał się 2 lata temu z właścicielami spółki Isotra, która jest jednym z największych, proszę Państwa, na świecie producentów systemów przeciwsłonecznych. Nasze napędy, nasze motory marki Elero wykorzystywane są głównie w żaluzjach różnego rodzaju. Jaromir spotkał się z właścicielami firmy, z panem Bobem, z panem Erikiem, porozmawiali i od 2 lat Isotra jest sponsorem klubu Skladna. Jaromir, you're an owner of the club, but a lot of people understand that you are still an active player. And when I was preparing myself to make this interview with you, I always was finding your answers to the question, why are you still playing? And then your answer were, please don't ask me why. If you love something, why you should stop something. If you're asking me why I'm playing, it means that you have never loved anything. Exactly. Yeah, that's my answers. I always answer that because I get the question all the time, why in your age you're still playing hockey? So I'm 50 years old. I just turned 50. So I'm getting the question a lot, and I was getting the question even 10 years before that, or 15 years before that. So I'm answering all the time, and when you do something and you love something, it's tough to give up. It doesn't matter if it is sports, if you're some family neighbor, or whatever. If you give everything for something, achieve it, it's tough to give up. So I still love hockey, I still love my job, and I don't see any reason to just give it up and start something else. Tak więc, Szanowni Państwo, jak słyszeliście, jeśli kocha się tak naprawdę coś, co się robi, to trudno z tego zrezygnować i jeśli poczytacie wywiady z Jaromirem, bez względu na to, w jakim one języku by nie były, Jaromir podkreśla w każdym z nich, że jeśli coś się kocha, to nie można z tego tak łatwo zrezygnować, a jeśli ktoś mu sugeruje skończenie z czymś, to znaczy, że on tak na dobrą sprawę chyba nigdy niczego nie kochał. Jaromir, you are an owner of Kladno Club, but still you are a player. If you can define yourself, you are more the owner of the club, businessman, celebrity, or still a professional athlete? Well, I would say half and half. I got less time to practice, so I know I cannot be a good player like I used to be. But also, I try to manage everything and have everything under control. So it's take a time. I still love the game, but I don't have a time to prepare myself to play. So I would say half and half. Tak więc Jaromir podkreśla, że jego rola, którą mógłby podzielić między działacza, właściciela klubu, biznesmena, a zawodnika, to mniej więcej pół na pół. Nie ma dzisiaj obecnie aż tak dużo czasu na to, żeby poświęcić się całkowicie treningowi, natomiast coraz więcej czasu angażuje go zarządzanie klubem Skladna, więc jeśli ktoś pyta mniej więcej o proporcje, to jest to mniej więcej dzisiaj 50 na 50. Before this press conference, we were having a meeting with our business partners,
And you were mentioning that here in Poland we have here a lot of boxers. I was talking to one former world champion, Krzysztof Diablo-Włodarczyk, who told me that when you are older, you don't have to practice more, you have to practice smart. Can you confirm that? I kind of agree with him. Well, the problem you cannot practice more is you need a recovery. It's the recovery of the practice take you a lot longer, and everybody, I can look around, we are older people here, so everybody understand that. I give you an example. When you get drunk when you're 20, next day you could go work. If you get drunk when you're 50, it'll take you 3 days to recover that. And same thing with the sports. When you have a practice, hard practice, it's gonna take you a lot more time to recover. So when you have a practice, you have to be very smart about it, and you have to be right on. Do it, just the stuff you really needed to do it. Not work anything else, just the stuff you do. Tak więc Jaromir mniej więcej potwierdził te słowa Krzysztofa Diabła-Włodarczyka, który kiedyś podkreślił mi, że to nie jest tak, jak jest się starszym, że trzeba trenować więcej, tylko trzeba trenować mądrzej. I rzeczywiście Jaromir tutaj podkreśla, że może zgodzić się z tymi słowami, bo im jest się starszym, tym więcej czasu potrzebujesz na regenerację, na to recovery, odpoczynek, na to, w jaki sposób można dojść po treningu do optymalnej formy. Podał nawet taki przykład, którego nie sugeruję, o którym mówi, że nie robił tego wtedy, kiedy był profesjonalnym zawodnikiem, że kiedy idziesz na imprezę, a masz 20 lat i pijesz do wieczora, następnego dnia jesteś w stanie pójść do pracy, a kiedy masz lat 50, już z tym jest troszeczkę większy problem. We are meeting here in Katowice just 3 hours before the first final of Polish Ice Hockey Extraliga. Well, for us here, it is a little bit difficult to understand why ice hockey is so popular in Czech Republic, while in Poland, which we are quite similar countries, with similar culture, similar mentality, it is not so popular as other sports disciplines. Do you have any idea what can be the reason of that? Well, I talked about it before. I see the reason, like why the Czech people follow hockey, because Czech hockey can compete against the best, and we were able to beat the best. So, and we were able, in some time in the last 30 years, be the best in the world. Play against the best in the world and beat them. So, that's why the people start following in hockey and try to be hockey players. And if any family have a kid, they always try to skate and be an active hockey player. And also when you have a success as a team and everybody watch it on TV and the kids watch it, they also want to be hockey players. So that's the popular grow. Tak więc Jaromir twierdzi, że problem braku popularności w Polsce hokeja może wynikać z tego, że czeska reprezentacja, czeskie drużyny osiągały większe sukcesy wtedy, kiedy on był właśnie młodszy. Ludzie nie mieli takiego dostępu do telewizji, nie mieli dostępu do internetu, kiedy drużyny wygrywały z reprezentacjami innych nacji. To budowało zainteresowanie. W Polsce akurat tak nie było i być może z tego powodu hokej stał się tak popularny w Czechach. But from your perspective, ice hockey is sport number one in the Czech Republic, or it is behind football? Well, I would say a lot of kids or a lot of people play football because it's a lot cheaper, a lot easier to play football. You take the ball, you go play. When you play hockey, you have to go to arena, buy skates, sticks. You need to have an ice. There's not much room to go at the arenas and get an ice. It's first of all expensive, and there's no time for anybody. So I would say more people play football because it's easier, but popularity I would say on the same level. Maybe hockey is more. Maybe not lately because we didn't have a really team success. But when we were successful, then that was very popular. Jaromir twierdzi, że futbol czy piłka nożna i hokej w tej chwili w Czechach są na mniej więcej podobnym poziomie. Wiele rzeczy zależy od poziomu sportowego, od tego,
jakie odnoszone są sukcesy, czy są odnoszone sukcesy. Wtedy zawodnicy tak na dobrą sprawę napędzają tą popularność i to ma kluczowe znaczenie. Jaromir podkreślił też, że jeśli chodzi o rozwój hokeja, zawsze utrudnione jest to, że to nie jest tak na dobrą sprawę tani sport, bo trzeba mieć lodowisko, trzeba mieć arenę, trzeba mieć łyżwy, trzeba mieć kije hokejowe. Kiedy mówimy o trenowaniu piłki nożnej, właściwie wystarczy nam pewnego rodzaju boisko i możemy trenować, możemy grać i także koszty mogą być tutaj pewnego rodzaju ograniczeniem. But on the global level, do you think that ice hockey is in the free top sport discipline in terms of popularity? In Czech, for sure. No. On the global level. No, it's tough to say. You know, in Russia, there's popular Swedish, Finland, Czech, Slovakia. You know, Canada for sure. That's #1 sport. US, I would say top 4, top 5. You know, it's tough to say, but you know, some country yes, some country not. You know, it's some countries it's a lot easier to play hockey because it's a lot colder. You know, it's of course it's not going to be popular in Africa. There's no ice there, so. Tak więc Jaromir wymienił tutaj kraje, w których ten hokej jest popularny. Jest to ciężko uśrednić. Są kraje, w których hokej jest zdecydowanie popularniejszy, albo jest nawet najpopularniejszą dyscypliną sportu i wynika to z pewnych uwarunkowań zwyczajnie kulturowych, no bo tak jak nawet na koniec podkreślił, no trudno sobie wyobrazić, że chyba wszystko jeszcze funkcjonuje. Trudno sobie wyobrazić, że w Afryce będziemy uprawiać hokej ze względu po prostu na warunki. Last time we saw a video posted on your Facebook that you were congratulating to Alex Ovechkin that he has passed you in NHL goals. But a lot of people, there were a lot of rumors that it's a kind of warning that maybe one day you are coming back to NHL to pass Alex again. That was a joke. Okay. that was a joke. Yeah, but you know, of course I did it. You know, he's a good player. You know, it's a great player. You know, but I'm not coming back. I'm too old for it. Tak więc jak Państwo słyszeliście, to nie można odczytywać tych gratulacji, ale także ostrzeżenia dla Aleksa Ovechkina, który wyprzedził Jaromira w klasyfikacji liczby zdobytych goli w karierze w NHL. Jaromir twierdzi, że nie wróci już do NHL, także Aleksa raczej nie wyprzedzi. But personally, do you take care about statistics? You are analyzing it so much, or for you always it was the most important just to play, not to spend too much time in front of papers or computer? Because I understand that even the times when you were playing, all those statistics were not so important and not so available as right now. Because even if we talked before, you were telling that the numbers were not always the most important for you. Well, you know, just you got to look at it both ways. When you play, you kind of don't really pay attention to that. But when you finish, you don't play anymore, you know, and it's everywhere. People forget other people, what they did. So only the statistics remind them that there was somebody before you. So the world is so fast, and you know, everything is changing day by day. So new people coming, new records are broken. So only the statistic can show the other people, the young people, there was somebody else before those new guys who played that sport or who did something like that before. Więc Jaromir podkreśla, że wtedy, kiedy grasz, tak na dobrą sprawę nie zwracasz uwagi na statystyki, bo jesteś skupiony, skoncentrowany na czymś zupełnie innym. A wtedy, kiedy przestajesz grać, kiedy kończysz swoją karierę, nagle okazuje się, że te wszystkie numerki, te wszystkie słupki statystyczne, wykresy zaczynają mieć znaczenie, bo to zostaje właśnie po tobie w historii. W związku z tym trzeba tutaj wyróżnić pewne dwa etapy. Wtedy, kiedy jesteś właśnie aktywnym zawodnikiem i skupiasz się całkowicie na treningu, a także te etapy, kiedy jesteś już zawodnikiem po zakończeniu kariery i wtedy nagle okazuje się, że wracasz do wszelkiego rodzaju statystyk. So when we are talking about your resume, can you define which success was the most important for you, or it's hard to say right now whether for you most important were
Stanley Cups with Pittsburgh Penguins, or more Olympic Games with your national team, or they both were as much the same important? Well, just to explain it, it's, for the hockey players, there's kind of 3 trophies you can win. Probably the top trophies: Olympics, Stanley Cups, and World Championships. World Championships in hockey you play every year. It's not like a soccer when you play every fourth year. In hockey, it's every year, and not the best players to play it. Sometimes they don't have a time. They still play in different league, so it's a lot easier to win it because you play every year. The hardest to win it is the Olympics. You play every fourth year. You have to be very lucky where you are born, because as a team player, nobody guarantee, even if you're the best player in the world, doesn't mean you have a good other players around you to help you to win it. And the Stanley Cup, it's kind of same thing. So Olympics and Stanley Cup, that's the hardest to win it. When you win it, you achieve something. Tak więc słyszycie, drodzy Państwo, że tak na dobrą sprawę Igrzyska Olimpijskie odbywają się raz na 4 lata. Puchar Stanleya czy Mistrzostwa Świata odbywają się zdecydowanie częściej. W związku z tym trudno jest porównywać też te zawody, które odbywają się z różną intensywnością, z różnym interwałem czasowym, takie, które nie odbywają się notorycznie, mają one różny stopień znaczenia. Natomiast Jaromir podkreślił, że dla zawodnika hokejowego kluczowe jest to, są właśnie te 3 trofea, które może zdobyć. On zdobył każdy z nich i dzisiaj tak na dobrą sprawę nie jest w stanie podkreślić, podać znaku większości, mniejszości między każdym z tych tytułów, bo kiedy wygrywasz, to nie ma to znaczenia, czy to są Mistrzostwa Świata, Stanley Cup, czy Igrzyska Olimpijskie. Nowadays, you can be a symbol for young players that even at age of 50, even if it's just half professional athlete and half businessman, owner of the club, you still wake up and you want to make a workout, you want to practice, you want to play. Nowadays it's much more difficult for young people to being attracted by sports because we have computers, we've got Facebook, we've got internet, but still you can be as an ambassador of sports. Do you feel like that or not? Well, if I feel like that, I don't know. I realize that, telling something to other people, it's not always they don't want to listen. They have to experience it. Then I kind of give up. The world has changed, and he said that there's not much sports like before. There's more other stuff to enjoy it. It's a lot easier for everybody. You don't have to move as much. You got other stuffs to make yourself happy. But sooner or later they're gonna realize that without a workout or without anything, you're gonna be sore. And it's not like I enjoy it and I wanted to do it. Of course it hurts and I'm lazy too. I don't want to do it. But I know if I don't do it today, tomorrow it's gonna be even worse. And sooner or later I will have to do it. Otherwise I'm gonna die or sit or lay in the bed all the time because I won't be able to stand up. So I just realized that if I don't do it today, tomorrow it's gonna be a lot harder. Tak więc Jaromir podkreślił, że trochę wynika też z jego lenistwa. No bo jeśli dzisiaj nie zrobi treningu, który jest trudny, po którym będzie zmęczony, na którym wyleje litry potu, to okaże się, że następnego dnia zrobienie tego treningu będzie jeszcze trudniejsze. No i w sytuacji, w której tak będziemy to przekładać w nieskończoność, to nagle okaże się, że nie jesteśmy w stanie wstać z łóżka, bo jesteśmy chorzy albo po prostu już nas nie ma. Dlatego Jaromir znajduje w sobie tą motywację do tego, żeby trenować, żeby być też symbolem dla młodych zawodników, dla których jest też właścicielem klubu, że łatwiej jest coś pokazać, bo można mówić, można przekazywać, można opowiadać,
ale słowa nigdy nie oddadzą tego wszystkiego, co czyny. I tak jest właśnie w przypadku Jaromira Jagra, który zdecydowanie bardziej woli pokazać swoim zawodnikom, jak można wykonywać pewne zagrania, jak można tak na dobrą sprawę grać i prezentować się jako profesjonalny zawodnik, a nie tylko opowiadać, przekazywać werbalnie. Drodzy Państwo, dzisiaj jest dla nas specjalna okazja, z racji której chcieliśmy wyróżnić kilka osób, które mam nadzieję gdzieś tu w kuluarach sali wciąż są z nami. Po pierwsze, chcieliśmy bardzo serdecznie podziękować panu Bohumilowi Blachutowi, właścicielowi firmy Isotra, którego zapraszamy do nas. Zapraszamy panie Bohumilu. Pan Bohumil to jest bardzo nieśmiała osoba, ale człowiek, który zbudował naprawdę potężną fabrykę, uwierzcie mi, w Opawie. Isotra to jest wielka, wielka firma. Także Marcin Krupnik, osoba odpowiedzialna za rozwój marki Elero w Polsce, chciała podziękować serdecznie panu Bobowi za to, że też ściągnął Jaromira do Polski po raz pierwszy. Także bardzo serdecznie dziękujemy. Prosimy jeszcze, pan Bob zostanie z nami. Kolejna niespodzianka, no nie mogło być inaczej. Puchar od Isotry, puchar od Nice'a jest specjalnie dla naszej gwiazdy. Także specjalne podziękowanie. Jaromir, this trophy is for you. Thank you for coming. Thank you for your arrival to Poland, because we are. It's not like Stanley Cup, but we would like very thank you. Would you mind to you? I jeszcze jest pewna osoba na tej sali, może nieśmiała, ale która buduje świadomość marki Nice na terenie województwa śląskiego od mniej więcej 10 lat i który razem z nami został nie tylko autoryzowanym centrum szkoleniowym, ale także sponsorem, partnerem klubu GKS Katowice. To pan Artur Szustak, właściciel firmy Pluscom z Jaworzna, któremu serdecznie chcieliśmy podziękować też za to, że jesteśmy tutaj razem. Także Arturze, zapraszamy do nas. Bardzo serdecznie dziękujemy. Mamy jeszcze jedną niespodziankę, która nie wiem, czy nie czai się za drzwiami. Mógłbyś zobaczyć, Marcin, czy... Nie, ty nie jesteś niespodzianką. Nie czai się, dobrze, to poczekamy jeszcze na tą niespodziankę. Dobrze, drodzy Państwo, jest mniej więcej godzina 15. Ale teraz to nie wiem, czy to ja, czy Jaromir, ty. Jest mniej więcej godzina 15, także mamy możliwość na kilka pytań z sali. Także myślę, że przez 15 minut teraz Jaromir jest do Waszej dyspozycji. Proszę tylko mniej więcej się zgłaszać i przedstawiać. Pytania mogą być po polsku, czesku albo angielsku. I jakoś spróbujemy się porozumieć. Jakieś pytania na forum są w tej chwili? No, muszę powiedzieć, że na poprzednim spotkaniu biznesowym była większa aktywność. Proszę bardzo, tam pan z tyłu, proszę. Dobry, ja co nie jestem biznesmenem, dziennikarzem, ale chciałem zapytać, czy można, zdaniem pana Jagra, do osiągnięcia sukcesu jego miary, to procentowo talent, praca, czy warunki fizyczne, może szczęście, jak to się składa? Okay, so the question is about the origins of your success. So do you think that it's more about talent, more about skills, or more about work? Can you estimate it in percentages, for example? Well, when I talk to people, they always said I had a lot of talent, and I just don't agree with that. I can have some talent, but I was working a lot more than anybody else. So I would say, for me, it was 80% or 90% hard work, 10% talent. That's the way I see it. So, and I started working out and doing a lot of stuff when I was young. So, the early starting, it's a lot easier. It's the same thing when
when you have a kid and you're learning new language. So when you're 15, 18, of course you're gonna have the accent. But when a kid, when you teach a new language, 3, 4 years old, he's gonna be perfect. He's gonna speak perfectly in a year. So same thing. I can do squats every day. So look at it, 350,000 squats a year time 10. You know, it's a, and back then nobody really does anything. So I work a lot harder than anybody else. Tak więc Jaromir podkreślił, że tutaj, gdyby spytać go konkretnie o określenie tych proporcji, no to powiedział, że aż 90% to jest ciężka praca, a 10% to jest talent. Podkreślił tutaj także tą liczbę przysiadów już legendarną, którą wykonuje każdego dnia, no bo jeśli to jest 1000 przysiadów dziennie, no to wyobraźcie sobie, ile to jest przysiadów rocznie, a ktoś inny tego nie robi. W związku z tym możemy mówić o tym, że jak to jest ciężka praca, ile tego było wykonywane i ktoś inny, kto może miał więcej talentu, może by tego nie musiał robić i osiągnąłby to samo, ale w przypadku Jaromira było właśnie tak, że te 90%, jak on to określił, to była ciężka praca na każdym kroku, a te 10% to był talent. Proszę, pan się zgłosił pierwszy. Dzień dobry. Wiadomo, ile w światowym pokoju znaczą Rosjanie, ale trwa wojna. Jakie jest zdanie pana Jaromira Jagry na ten temat? Okay, so the question is about the geopolitical situation. We all know that Russians are very important nations in ice hockey. And what is your opinion about the participation of Russian players in international ice hockey games? Well, everybody make a decision on the head coach, IIHF, they make the decision. It's, you know, Belarus and Russia, they're not gonna play for 2 years, I think. You know, anything can change, but, you know, that was the decision they make. You know, I watch it on highlights like everybody else in the world. It's a sad thing. You know, we got so many refugees from Ukraine. You know, ladies with the kids, they leaving their mans behind. They fighting for their countries, and they don't know what's gonna happen with their kids and their wives and moms. So, you know, it's a tough situation. I would never thought it's something like that's gonna happen with 2022. I never thought something like that gonna happen. It happened, and, you know, we just have to react. But it's a sad thing for everybody who watched the news. That's all I gotta say to that. Bardzo dyplomatyczna odpowiedź i Jaromir powiedział tutaj, że no, widzi jaka jest sytuacja, widzi także uchodźców z Ukrainy w Czechach. Być może nie jest to na taką skalę jak w Polsce, ale rzeczywiście bardzo dużo osób ucieka przed wojną. Jest to straszna sytuacja, kiedy oglądamy newsy i kiedy widzimy, jak dużo zła dzieje się na świecie i te uciekające ze skonfliktowanego terenu kobiety z dziećmi. Następne pytanie, poproszę, pan. Piotr Chłystak, przegląd sportowy Viaplay. Two short questions. First, your first visit in Poland, but before, what was coming to your mind when you hear Poland, Polsko? Was the first, and second, can you compare how ice hockey changed during your career? Can you compare hockey from late 80s, 90s, and nowadays? Well, you know what? Me as a Czech person, you know, I always look at Poland, Slovak more because, you know, I used to be Czechoslovakia, but Poland, you know, we are Slovaks, so, you know, that's the way, you know, we are so close, you know. If you're gonna speak Polish, I understand you when you speak Polish. You know, I think when I'm gonna speak Czech, you understand what I'm saying. So, you know, the countries are so close. You know, it's too bad I've never been here because we are neighbors. But I look at Polish people, same like us. You know, maybe not brother or sister, a little bit farther, but it's, you know, almost the same. That's the way I look at it. So I don't see any difference there. How the hockey changed, you know, it changed a lot, like everything else in the world. You know, don't forget, 20 years ago, 30 years, we didn't have a cell phones. Look at this now. You know, without a cell phone, you cannot imagine their life. You know, in the cell phone, you know, you have everything. You got all the information. You know, everything has changed. You know, computers, the connection between the world. So even hockey has changed too.
you know, and that's what I, you know, if somebody would ask me what can I see as special about me, I think when I look at about myself, I think I was able to adjust the different years, different style of hockey. You know, I was able to adjust, and I think it was because I don't have a big ego. Think my hockey game is the best. You know, I always wanted to learn and listen and watch it, and you have to adjust. You have to learn. When you think your style is the best, you're gonna finish pretty quick. You know, but if you're able to adapt, you're gonna survive. I proszę ostatnie pytanie z sali w tej części. Dzień dobry, ja mam takie pytanie do Jaromira odnośnie jego kariery w NHL. Miałeś pewnie okazję zmierzyć się czy z Mariuszem Czerkawskim, czy z Krzysztofem Oliwą. Może też zagrać w meczu przeciwko tym zawodnikom. Jak ich wspominasz? Jacy to byli zawodnicy? Okay, so what are your memories about Mariusz Czerkawski and Krzysztof Oliwa, the Polish NHL players? Well, Markus Czerkawski, he was, you know, I don't want to say anything against Oliva, but he was a more tough guy, and Markus was a talented guy. He was a skilled player. He made the All-Stars game, you know. He was, I would say, first Polish guy, probably play NHL, and you know, I don't know. That's what I think, and I never heard about anybody else from Poland to play in NHL, and he was a skilled player. He was a different maker in the game. So, but Curtis Oliva, you know, back then you needed those type of players also, because there was a lot tougher hockey and needed to have those players to help you, to fight for you, to protect you. So, you know, he did his job and it is his job. So, you know, with Oliva I was playing in Pittsburgh. With Markus I never played, and we met in the All-Stars, but I never played. But you know, he was more goal scorer than Curtis Oliva. Tak więc dyplomatycznie mówiąc, byli to inni zawodnicy. It wasn't diplomatycznie, it was true. Okay. Czyli to prawdziwa odpowiedź. To byli inni zawodnicy. Mariusz Czerkawski był bardziej zwinny, gibki, natomiast Krzysztof Oliwa był też zawodnikiem innego rodzaju, bardziej siłowym, ale jeden i drugi wykonywali swoją pracę. Z Mariuszem Jaromir Jagr nie grał w żadnym klubie, tylko grał w All-Star, natomiast w Pittsburghu grał z Krzysztofem Oliwą. No dobrze, to drodzy Państwo, teraz chcielibyśmy zrobić na zakończenie tej części formalnej, później Jaromir przez jakiś czas będzie do Waszej dyspozycji, małą niespodziankę, więc jeśli udałoby się w tej chwili tą niespodziankę wnieść na salę, to z okazji pierwszej rocznicy współpracy Isotra Polska i marki Elero przygotowaliśmy specjalny tort. Jaromir, can you stand next to Mr. Blachut to blow the candle, the first candle, because this is the first year of cooperation between... Zapraszamy, panie Bogu. I Marcin Krupnik jako reprezentant Nice'a, Elero. Tak. Tak więc this is the first anniversary of Isotra, so... Nie, na 3-4, na... No, 3-4. Także drodzy Państwo, tort będzie też do Waszej dyspozycji, ten urodzinowy, pierwsza rocznica Isotra Polska. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że jesteście z nami, a teraz Jaromir przez jeszcze pewnie 30 minut będzie do dyspozycji. Dziękujemy bardzo.